Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest, jak widzicie, zamkiem dyskowym, kłódką dyskową. Jest to firma IFAM. IFAM, dokładnie model Circular. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam w ogóle, ponieważ mi hiszpański praktycznie nie istnieje. Dzisiaj zajmiemy się tutaj jakby jej sprawdzeniem jej odporności, z racji tego, że jest egzotyczna na naszym rynku, na pikowanie, bo tutaj to jest jakby celem tego odcinka. Co możemy o niej powiedzieć? Tak jak Wam powiedziałem, model jest świeżo kupiony, bo akurat tak się składa, że mogę być w Hiszpanii, jestem w Hiszpanii. Circular to jest jego nazwa. Producent podaje tutaj według ich skali, że jest to 8 level jakby ich tutaj skali. Jest to wysokie zabezpieczenie, nie wiem, czy będzie widać high. Obracamy sobie tutaj w tym momencie naszą etykietkę. Co można powiedzieć tutaj a propos tego, co producent podaje? Jak widać, no nie wiem, czy to się ładnie wyostrzy, ale mamy tutaj całe wymiary. Szerokość tego body odtąd dotąd to jest 70 mm. Grubość szekli to jest 9,5 mm, czyli to jest bardzo gruba szekla, jeśli chodzi o zamki dyskowe. A dodatkowo, co można powiedzieć, samo body jest wykonane ze stali nierdzewnej. Tutaj nawet, zresztą można zobaczyć, jest przetłoczona informacja. Szekla z kolei jest hartowana. No, ta konfiguracja jest tutaj stąd, jak podaje producent, zresztą tak jak większość producentów to stosuje, że w związku z tym po prostu, że chcemy stosować te zamki w trudnych warunkach. Przede wszystkim mówimy o warunkach atmosferycznych lub jakichś tam korodywnych, powiedzmy, na zakładach pracy. Dodatkowo, co jeszcze można powiedzieć, jeżeli chodzi o system key retainingu, nie? Bo tutaj mamy w tym momencie, dotyczy to możliwości niewyciągnięcia klucza, przepraszam, w momencie, kiedy ten zamek jest otworzony. Już Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Chodzi ultra precyzyjnie, bardzo bym powiedział delikatnie. Jeżeli chodzi o sprężynę, nie posiada bardzo mocnej sprężyny, ale to zaraz sobie do niej wrócimy. Key retaining polega na tym, że w momencie, kiedy zamek jest otworzony, nie jesteśmy w stanie wydobyć naszego klucza, poza pozycją oczywiście, kiedy jest w pełni zamknięty. Sam klucz, już Wam pokazuję, jak wygląda sam klucz, może będzie łatwiej, będzie widać. Nie wiem, czy się aż tak wyostrzy. Mamy tutaj bardzo przygodowe bitowanie. Mamy tutaj mocne góry, mocne doły. Jeżeli chodzi o IFAMa, mówimy tutaj o bardzo dużej precyzji wykonania przede wszystkim tego rdzenia. Sam rdzeń jest rdzeniem, tak jak widzicie, 5-pinowym. Chodzi idealnie. Czym jest zasilony? Zasilony jest temperowanymi spulsami. To jest tutaj dość nietypowe. Powoduje to zdecydowanie bardzo mocny nacisk, że tak powiem, na precyzję wykonania i trudność otworzenia tego rdzenia wbrew pozorom. Ponieważ przy napięciu tego rdzenia mamy do czynienia z feedbackiem praktycznie cały czas, aczkolwiek nawet przy delikatnym napięciu te piny nam po prostu wypadają z racji swojego temperowania, a dopiero jesteśmy w stanie coś działać przy tak zwanym napięciu mocniejszym tutaj, jeżeli chodzi o tą konstrukcję. Ja sobie ten klucz odłożę, on się nam tutaj nie przyda w tej chwili. Tą etykietę właściwie też możemy schować, co tu jeszcze producent podaje. Key retaining, oczywiście przestrzenie zamknięte, warunki atmosferyczne. No i właściwie nic tutaj więcej nie ma, co by go tutaj jakoś specjalnie odróżniało, ten zamek od konkurencji. No nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować, próbując oczywiście otworzyć tą konstrukcję. Ja sobie go na chwileczkę odłożę. Napinacz, z którego będę korzystał, jest to napinacz od Multipika. Już nie pamiętam, jaki on ma wymiar, ale to jest ich, można powiedzieć, jeden z lepszych napinaczy. Można go stosować zarówno u góry otworu, jak i na dole, w tym wypadku z racji jego długości, bo jest uniwersalna. Haczyk, którym się będę posiłkował, dobrze Wam znana firma Moki Workshop, chyba najlepsza obecnie w tej chwili według mnie na rynku. Tu mamy do czynienia z shallow hookiem w round tipie, tak zwany round tip shallow hook, a grubość 0,5 mm. No nie przedłużając, przejdźmy sobie tutaj do próby otworzenia tej konstrukcji. Napniemy ją sobie w tym miejscu, z racji tego, że miejsca będę potrzebował trochę u góry. Można ją oczywiście napiąć tutaj w tym miejscu, ale jest to mniej wygodne. Ja postanowiłem, że napnę ją w tym miejscu. Zwróćcie uwagę
napięcie będziemy stosowali akurat coś pomiędzy średnim a mocnym w tym wypadku, ale jak delikatnie chodzi ten rdzeń. Ja wcale mocno nie naciskam. Sprężyna jest naprawdę niezbyt mocna, co powoduje tutaj rozproszenie feedbacku bardzo mocno. Tym razem napnę sobie go powiedzmy troszeczkę mocniej. Nie jakoś bardzo mocno, ale coś pomiędzy średnim a mocnym napięciem. Przejdźmy sobie tutaj do pinu numer 1. Sprawdźmy, nic. Pin numer 2, nic. Pin numer 3, nic. Pin numer 4, delikatne kliknięcie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale było widać ruch rdzenia. Pin numer 5, nic, więc wróćmy do początku. Pin numer 1, nic. Pin numer 2, nic. Pin numer 3 zdecydowanie teraz binduje. Jeszcze raz tutaj do niego podejdę, bo troszkę się nie mogę zmieścić. O, teraz ładnie stuknął pin numer 3, nie wiem czy widzieliście. Było widać delikatny ruch rdzenia. Jest to naprawdę bardzo precyzyjny ruch tych pinów w środku, to jest zadziwiające. Teraz pin numer 4, nic. Pin numer 5 by coś powiedział. Zdecydowanie rotuje tutaj rdzeniem w tej chwili. Mamy counterrotację. O, coś przeskoczyło. Mieliśmy tutaj ewidentnie, wpadliśmy w nasz falset. Ładnie. Jedynka nic. Dwójka na razie nic. Trójka ładne kliknięcie. Czwórka na pewno teraz opadła. Te płyny są naprawdę, tak jak wam powiedziałem, ładne kliknięcie. Bardzo precyzyjnie wykonane i temperowane przede wszystkim, z czego IFAM bardzo słynie. Jedynka nic, dwójka nic. Teraz trójka coś chciała powiedzieć. Ładne kliknięcie. Mieliśmy ruch rdzenia, falset się pogłębił. Czwórka, zaraz się dowiemy. Czwórka raczej nic. Piątka raczej nic. Wracamy do początku. Zdecydowanie jedynka binduje teraz. I tak, moi drodzy, wygląda otworzenie tej konstrukcji. O dziwo powiem wam, że jest naprawdę wykonana precyzyjniej w porównaniu z konkurencyjnymi firmami, z którymi macie do czynienia tutaj w tym wypadku na rynku. Naprawdę precyzja i temperowanie tych pinów jest niesamowite. Trzeba tutaj mocno się wczuć w ten feedback, który ta konstrukcja oferuje z racji tego, że no po prostu jest utrudnieniem. Jak widzieliście, trwało to mniej więcej, może troszeczkę dłużej niż w porównaniu z konkurencją, ale samo otworzenie w tym wypadku jest naprawdę zdecydowanie precyzyjniejszym procesem. Ode mnie to wszystko na dzień dzisiejszy. Jeżeli uważacie, że film się wam podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam oczywiście w komentarzach. To jest standardowa prośba. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej.